A we wszystkim dzisiejszym odcinek, jak zapowiadałem, rozładunek tytoniu. Tradycyjnie pomaga mi Gucio. Znaczy no, Artur pomaga. Jak wyszedł tytoń? Nowy tytoń wyszedł, tak jak tu widać, jest troszkę zgniotów, nie wiem czym to jest spowodowane. No ale żółty wyszedł, no. A kolory blaszki ładny. Widzę, waga jest, zaraz przyniesiesz wagę, zobaczysz. Około 6 kg ma prawie każdy. Dobrze nawilżony. Ta wilgotność jest odpowiednia, bo nie wolno nawilżać za mocno, bo on... Ja pamiętam, raz mi się tak odwilżył, nawilżył mi się, on po prostu zaczynał śmierdzieć. Normalnie śmierdział i on stracił całkowicie kolor. Poleciał go o klasę niżej, także tutaj przy każdym kontenerze trzeba go pilnować. Wszędzie te zgniaty są? No troszkę jest, powiem, że troszkę nam się przypaliło, nie powiem. Tu te brzegi, co tutaj przy suszarni jest, no troszkę nam podczas transportu chwyciło, bo było wtedy chyba gorąco. No tutaj tak, po bokach, o tutaj jak tu widać, po bokach jest. No czasami się trafi taki liść w środku, no troszkę mnie to niepokoi. Nie wiem, to jest, tak mi się zdaje, że to jest chyba odmiana Simona. Po czym to stwierdzasz? Takie czubate liście ma. Bo teraz tak, ktoś powie, dobra, Krzysiek, borwałeś po obiedzie, ale górny szar zrywamy rano. I na górnym też jest, i na dolnym jest. Ciekawe. Może przyniesiesz wagę, zważymy. Tak, zobaczymy no. Zaraz, ile to tak mniej więcej waży. Przeliczymy, ile wychodzi z kontenera. Ale wagowo czuję, że wszystkie podobnie wyglądają. Ja myślę, że około 6 kg każdy ma. Każdego roku inaczej wychodzi. No. Ja myślę, że w tym roku tak będzie średnio. Ile z kontenera myślisz, że będzie? Z 500? No, z 500, nie, więcej wyjdzie. W ubiegłym roku było 540. 540 wyszło, no. Tak, a jeszcze wcześniej było... 480, coś takiego. 480 było, tak. No 495 czy coś w tym stylu. Niecałe 500 było, pamiętam. No. Wtedy, nie wiem jak pamiętacie, jak oglądaliście, to moje praski, takie były kostki. Praski, ja to nazywam praski. Te kostki takie były wysokie, że to mało co 3 warstwy nie mieściły się w samochód. No właśnie to jest to, że on jest leciutki. Chodź tu, chodź. No jest jego mama. Ale patrz, zaczyna częściej przychodzić tutaj, tam gdzie po prostu my rozmowy prowadzimy. No a ty tam nie idź do suszarni. O, jest waga. O, jaką wagę mam. No, na haka daj. 6,20. 6,40. No, jest dobrze, jest bardzo dobrze, bym powiedział. To jest bardzo dobrze. Stać ile wieszek waży. Kurde, trochę waży. 4 kg. 4 kg. Fajna waga, niedroga. Chyba 130? Ale jakaś taka potężna, nie wiem, trzeba było Do jakieś tony? mniejsze. To chyba do tony nawet. Do 600 kg, chyba takiego big baga można było zważyć. Do tony jest. Patrz, co tu jest napisane z tyłu. No, jeszcze raz. No, czekaj, daj mi złapać dobrze. No. O. 6. Ja mówię to w granicach, no 6, jeden masz. Jak 6 kg jest, to ile wyjdzie z kontenera? 540. 540. No. Bo później podwierzchołki troszkę więcej ważą, nawet do 7 kg. Spody, nadspodaki mają gdzieś koło 5 kg. Także oni to rekompensują to, co jest na podwierzchołkach, spodaki. No. Czyli tak ja mówię 6, jak ja mówiłem 6 kg, więcej nie ładuję, bo ostatnio to wyciągnąłem nad jeden wieszak surowy. Na samym końcu był na dole. Zróbmy pomiar. Żeby to nie było mowy, żeby coś tu cyganiny. 6,8. 6,8. Weź chodź, zrobię ci zdjęcie do miniaturki, weź złap za ten hak. A weź tam stań za stołem i tak do góry podnieś. No weź, będę tak trzymał, ręce mi bolą. Zaraz mina mi się zmieni. Uśmiechnij się, kurde. Ale widzieliście, jaka waga jest. 6,8. Sporo. 6,8, zaraz ściągnę z dołu, on bardziej nawilżony jest. Minus braku podłogi to? Minus braku podłogi jest to, że tu jakieś parę liści się umoczy. A tam później przesuszam, to idzie w gorsze klasy. Nic się nie marnuje. Ale jest miejsce na podłogę, tu jest specjalnie zrobione miejsce na podłogę, żeby tutaj ją ułożyć. Nawet i drewniana mi się nie podoba, no. Ty to kosztów nie liczysz w ogóle, no. Liczę koszty. No to ja też liczę, no. A patrz, widzisz, że... O kuźwa. 7,4. O. No. I tu nie jest nie wiadomo jakie długie liście. Ja A skąd ten był? Z góry czy z dołu? Z dołu. No to weźmiemy jeszcze jeden z dołu. No ładnie wychodzi z kontenera. A niech będzie 6.
Ja tam nie chcę więcej. Tak, skupmy się na 6, żeby średnio z całego roku wyszło Tak, po prostu. tak, tak. I będzie dobrze. 540 jak wyjdzie jest... 540. Okej. To ja mówię już jak 500, bo to nieduży kontener jest. To jest nieduży kontener, bo... Ale ta leciutka jest. 6,8. Chyba ja się jakiś silniejszy zrobiłem. No wciśnij do środka, super, dzięki. O. 6,4. Jest 0 kg. No, i zawieź. Ostatni pomiar. 7,4. No, bardzo dobrze wyszło. Bardzo dobrze. Oj, tam jest tolerancja błędu 200 gramów. Ale wychodzi ponad 7. No, dobrze. Idę odnieść pomarańcze, zaraz wrócę. Siekiery Fiskars w sklepie Hortico. Teraz w lepszej cenie, bo chyba początkowo kosztowały 330 zł, teraz są za 285. Znacznie lepiej. Rzucę wam link w opisie. Może się akurat komuś przyda. Sekatorki z ostatniego odcinka ze ścinania kwiatu. Co, jakieś pytania? Zobaczmy komentarze pod najnowszym odcinkiem. Ciekaw jestem, czy cygara kręcisz. Właśnie, no kręcisz, kurczę, wiązki. Nie, no cygara się nie kręci. Ten tytoń nie nadaje się na cygara. Na cygara jest inny tytoń. Ten jest typowo na sziszę lub na papierosy. Tak jest. O, ten ciężki też. Artur, co się dzieje, że nie odbierasz? Już pomagam mu. Patrz, jakie mamy wiązki ładne, złote. Widzisz, Artek? Zielonego zrobi się żółty. Idę pomidory zrywać. Okej. I ogórki. Przed chwilą, nie wiem czy uwierzycie, przed chwilą padał deszcz. Tyle. Już myśleliśmy, że nie będziemy rozwiązywać. Od 5. No, jakieś 5:30 padał deszcz. Kurczę, no jest jeszcze opcja wyjechanie z tej szopy ciągnikiem i tam po prostu nosić. No ale ja mówię tutaj, bez tego zadaszenia, naprawdę tu trzeba tak dostosować, ale to najlepiej jeszcze tutaj robić to za dnia, czyli tak staramy się 6, 7, no tak 2 godziny. No też nie w upał. Nie, bez obiad nie, to zawsze pod wieczór. To staram się zawsze pod wieczór, bo tak już to gdzieś koło 5, już 5:30, już tak o cień mamy, tutaj jesteśmy w cieniu. Powiem szczerze, że naprawdę nie wiem, jak to niektórzy rozładowują bez takiego zadaszenia, no ale no każdy orze jak może, no nie powiem. Coraz więcej osób ładuje od razu w kartony. Ja tu rozmawiałem na temat kartonów. Ale chodzi mi, że suszarni. Aha, suszarni. Suszarni prosto do kartona. Powiem tak, No chwalą sobie, bo wchodzi tam chyba 8 wieszaków. Większych takich. Bo na TikToku być. widziałem gdzieś u jednego z twórców. ja nie do końca jestem tym przekonany. Chociaż tu też jest jakaś taka możliwość, bo ten karton leży jeden na drugim. Także nie udusza tego dolnego. Czyli tam, jak to się mówi, te 8 jakby było wieszaków. Nie, tam chyba około 100 kg wchodzi, czyli by naszych weszło z 10, tak? Nie wiem, czy to 8 wchodzi, nie pamiętam, prawda? Aha. Jeśli ktoś używa kartonów przy rozładunku, to faktycznie może napisać, ile wchodzi nie mu ugniata wieszaków. się, tak, bo karton trzyma karton. To też jest dobre. No trzeba jakiś wózek, no. To też, no nie jest tak, wszystko nie jest tak idealnie, to zaraz trzeba było jakoś coś do transportu, to później jakiegoś. widlaczka jakiegoś, to trzeba, zaraz trzeba miejsca. No niektórzy mają miejsca, a gdzie ja tu mam coś? Ja to się nie mogę nawet obrócić. Część osób trzyma luzem, nie wiem, czy jeszcze trzymają luzem? Ja widziałem u jednego gościa, pamiętam, ten ostatni piec kupywałem, co tutaj mam, on trzymał luzem. Luzem tutaj? Luzem, tak. O tak z wieszaka. Tak miał w magazynie. Równo poukładane. Równo, ale luzem. Nie wiem. Jeden woli tak, a tam chyba po sąsiedzku u mnie też trzyma. Też luzem. Nie mogę znaleźć tego filmu. Ale coraz więcej TikToków jest o tytoniu. Coraz więcej osób zaczęło nagrywać. No bo to jest fajna uprawa. No nie ma co ukrywać, to nie ma co się wstydzić, że się uprawia tytoń. Chociaż niektórzy komentujący to tak aż wstydziłby się pan pokazywać tę truciznę. Jak to jest produkt spożywczy, moi drodzy, to dlaczego mam się wstydzić pokazywać produkt spożywczy? Jeżeli jest dopuszczony, to dlaczego mam się wstydzić pokazywać? Tytoń jest bardziej poddawany testom, nawet na analizę liści i na analizę składu nawozów, których używamy, jak zboża czy jakieś inne produkty, bo wiem, że warzywa też są poddawane testom na zawartości chlorku, bo powinno się stosować właśnie nawozy bezchlorkowe. A już pszenica, już różne te zboża to już nie. No, no tak ja mówię, no. Ale zawsze będą ludzie przeciwni. Teraz na koniec zadam wam pytanie, bo takie fajne pytanie.
Przymierzamy się do wymiany źródła ogrzewania w naszym mieszkaniu. Co wy byście wstawili, co wy byście kupili, zakupili zamiast kotła po prostu, bo ja mam, jak wiecie, kocioł na ekogroszu, także będziemy go w tym roku odstawiać i planujemy zakup. Co wy byście zaproponowali, jakie źródło ogrzewania w naszym domu z grzejnikami, bez podłogówki? Także to będzie takie pytanie. Jakie ocieplenie? 8 cm? 8 cm ocieplenia, no nie jest zbytnio tego, ale poddasze dobrze ocieplone jest. Także no ja tak nie, można powiedzieć, nie narzekam. No i to co ci ludzie powiedzą? Ja już wiem, co ludzie będą mówić. Ja wiem. A ja już wiem też. Kocioł na zagazowujące drewno plus bufor ciepła. A bo nie, masz a ja full powiem, raz. że 60% powie, że pompa ciepła. Ile to jeszcze? Połowa dopiero, tak? Jeszcze połowa nam To została. robimy na takie 3 słupki po 30. No już widzę, coraz bardziej jest suchy. Chodząc głębiej tutaj w komorę, także tyton nie jest taki nawilżony. Koniec powiem, że tyton będzie uprawiany jakoś koło 15 lat jeszcze. Zwiększyłeś to o 5 lat teraz. No bo tak. Czyli jednak warto kupić to podłogę. Jak to Nie. 10 lat, ponad 10 lat będzie na papierosy, a jeszcze z 5 lat będzie takim na eksport, na sziszę. A ja myślę, że będzie cały czas uprawiany. No chyba, że się coś polityka zmieni, bo to polityka też może się zmienić. No może nastawienie ludzi się zmieni, a może ktoś, jakiś naukowiec coś wymyśli z tytoniu. Tytoń jest naturalnym środkiem uspokajającym. Ale dlaczego jestem taki spokojny, powiedzcie, bo ja pracuję przy tytoniu. Ja nie muszę go spalać, ja się po prostu do niego przytulam. I ta spokojność dostaję od tych liści. Jak zapach? Nie ma zapachu. To jest tytoń bardzo posny, bym powiedział. Ładny, ale on nie ma zapachu. Poniuchajcie. I teraz takie trzeba. Takie firmy właśnie, kiedyś te liście miały mieć jakiś taki aromat. I u nas nigdy tego nie było. We Włoszech było, w Hiszpanii było. Tytoń bardzo nasłoneczniony. On miał taki zapach. Miał zapach, a nasz był jako wypełniacz. Jako dodatek, czy jak go nazywam, wypełniacz. A teraz prawdopodobnie nasz jest... Właśnie taki teraz tytoń potrzebują. Taki delikatny. Bez zapachu, bez niczego. Już nie ma tych tytoniów zapachonych, tych mentalowych. Także taki tytoń, taki prosty, taki zwyczajny. Z polskich ziem. Dobra, kończymy ten materiał. Fajnie było. Zostawcie subskrypcję, zostawcie łapkę w górę. Także do następnego.